Siemanko! Dzisiejszym odcinkiem chciałbym rozpocząć kurs tłoczenia w skórze naturalnej. Wskazówek, jak i problemów, które dla Was przygotowałem, jest naprawdę mnóstwo. No i nie da się tego ująć w jednym materiale, więc żeby zbędnie nie przedłużać, przechodzimy już do konkretów. Tak jak wspomniałem we wstępie, chciałbym powiedzieć kilka słów na temat wytłaczania w skórze. Dość długo odkładałem ten temat, no ale myślę, że trzeba już do niego przejść. Mam też nadzieję, że uda mi się z tymi informacjami zmieścić w kilka odcinków, ponieważ jeden byłby zbyt długi i pewnie nikomu by się nie chciało tego oglądać. Więc na wstępie omówimy same narzędzia właśnie, które będą nam przydatne do robienia wytłoczeń w skórze. Za takie najbardziej podstawowe i konieczne narzędzie do rozpoczęcia wytłaczania w skórze uznaję nóż. Najlepiej z takim ostrzem, jak teraz pokazuję. Nie musimy posiadać szerokich, wąskich albo skośnych noży. To nam się przyda później. Znaczną większość prac można wykonać właśnie takim ostrzem. No i co do tego noża, może być najtańsze dostępne, ponieważ tak jak było widać w ostatnim filmie o nożu do cięcia skóry, te najtańsze także się sprawdzają. Tutaj najważniejsza jest twardość, no i to jak naostrzymy samo ostrze. No tutaj musimy naprawdę się przyłożyć, ponieważ im więcej pracy wykonamy przy ostrzeniu tego noża, tym później on nam odpłaci podczas pracy. Te cięcia będą pewne, równe, łuki będą też bardzo ładne nam wychodziły. No i same te krawędzie po cięciu też będą bardzo estetyczne. Nie będziemy mieli jakichś bulw, zmarszczeń, że ta skóra jest jakoś pociągnięta za tym nożem. To będę pokazywał jeszcze w kolejnych elementach, gdzie zademonstruję właśnie jak ciąć, jakie są problemy przy cięciu, na co zwracać uwagę i jak robić to moim zdaniem prawidłowo. Także to jest takie podstawowe narzędzie, ponieważ resztę tych narzędzi, które nam będą potrzebne, możemy tak naprawdę zrobić sami. To nie jest jakoś wymagające bardzo, ani to nie są skomplikowane prace. Także na razie jeśli chodzi o nóż, to by było wszystko. Kolejnymi narzędziami, które nam się przydadzą, to są przeróżne stemple. No i tutaj warto zwrócić uwagę jednak na jakość, ponieważ nie zawsze to, co jest najtańsze, jest dobre. Fajnie jakby było, no ale w tym przypadku no to na pewno nie jest. Tutaj mam droższe stemple firmowe, a tutaj mam ten popularny zestaw, który gdzieś tam pojawia się za 50-80 zł. No i ogólnie jeśli chodzi o ten tani zestaw, to nie polecam go. Głównie z tego względu. Tutaj będzie to widać. Tutaj jest stempel droższy, a tutaj jest ten tani. Więc jak widać, jakość odbicia tego stempla no jest nieporównywalnie lepsza. Te krawędzie są ostre, wzór jest wyraźny, to całe żebrowanie wewnątrz jest bardzo wyraźne. A tutaj no to jest taka jakby klucha, coś odbite, nie ma to ani wyrazistości, ani za bardzo kształtu. Podobnie jest tutaj przy tym stemplu, krawędzie są bardziej widoczne, no uderzyłem go bardziej właśnie tą ostrą stroną, nie całością. Mamy różne możliwości uderzania tych stempli, tak żeby otrzymać odpowiedni efekt. No ale jak dla mnie ten tani no jest średni. Te krawędzie właśnie nie są ostre. To wybicie tutaj w dole też nie jest wyraziste, nie jest głębsze. No różnica jest dość spora. Tutaj jeśli chodzi o ten stempel do wgłębień, no to jeszcze nie ma się czego przyczepić, ale wszystkie te elementy, gdzie mamy jakieś wyraziste krawędzie, żebrowania, odbicia kształtów, no to te droższe wypadają nieporównywalnie lepiej. No i teraz właśnie z czym to się wiąże? No może być tak, że po prostu to wytłaczanie nam wychodzi i potrafimy to zrobić, ale przez zły dobór narzędzi
jak i kolejnych etapów, o których wspomnę, może to wyglądać źle, no i my sami oceniamy, że nie nadajemy się do tego, bo nie potrafimy to zrobić. No a wcale tak nie musi być, ponieważ właśnie używanie słabej jakości stempli daje nam niewyraźne wzory, no i przez to na końcu wychodzi coś, jakbyśmy źle robili. Mamy wrażenie może, że źle wybijamy te stemple, że skóra jest zła, że coś robimy źle z namoczeniem. No właśnie wcale nie musi tak być. Bo ten stempel po prostu tak wygląda, jest bardzo obły, te krawędzie są takie miękkie, zaoblone, no i ten cały wzór też taki wychodzi. Tutaj dla porównania dwa stemple o prawie identycznym wzorze, ten właśnie droższy, a ten najtańszy. Mam nadzieję, że widać, w jednym krawędzie są ostre, bardzo wyraziste. Co możemy ewentualnie zrobić z tych tanich? No ja mam dwa zestawy. Kiedyś kupiłem na próbę, no i powoli zużywam je, właśnie wykonując swoje wzory na nich. Całkiem dobrze się do tego sprawdzają. Potrzebny nam będzie iglak, czy jakieś większe pilniki. Tutaj mam wyszlifowane takie kopytko, właśnie z jednego z tych tanich stempli. Dobrze się do tego nadają. Ogólnie też warto mieć zapas różnych prętów. To jest akurat stal nierdzewna, mogą być pręty też mosiężne, jakieś końcówki, odpady. Bardzo to się przydaje. Ucinamy kawałek, trochę czasu w imadle z pilnikiem, no i możemy zrobić swoje stemple. Żeby zrobić taki stempel, to tutaj nie wymaga się żadnych umiejętności artystycznych. Wystarczy po prostu zeszlifować pod kątem, zrobić w miarę ostrą tą górną krawędź. No i możemy właśnie pracą własnych rąk wykonać sobie podstawowe stemple, które nam będą potrzebne. Nie tracić nerwów, czasu, skóry, używając właśnie tych tanich, bo ponieważ nam wyjdzie słaby efekt. Kolejnym narzędziem, które będzie dla nas przydatne, jest modelator. Mogą być różne wzory, nie trzeba też kupywać tych drogich. Często występują takie narzędzia w sklepach plastycznych, dla malarzy, dla jakichś rzeźbiarzy w glinie albo w czymś innym. Są dostępne takie łyżeczki, kulki, szpice. Wystarczy tylko trochę poszperać. No i ogólnie takim modelatorem możemy też wykonać całe tłoczenie bez nacinania właśnie na namoczonej skórze i pracujemy tymi końcówkami, żeby otrzymać odpowiednie przestrzenne wzory, cieniowania, wgłębienia, uwypuklenia. Czego używać do namaczania skóry? Możemy użyć gąbki do mycia naczyń. Kiedyś głównie tego używałem, teraz trochę rzadziej. Fajnie sprawdza się też spryskiwacz, ponieważ nakładamy mniejsze ilości wody niż gąbką. Mamy większą kontrolę też nad tym, ile tej wody trafia na skórę, więc to jest też na pewno bardzo dobre rozwiązanie. No i do namaczania to by było wszystko. Kolejnym elementem, który jest konieczny do wykonywania wytłoczeń, jest marmurowa płyta. Koniecznie, żeby była wypolerowana, gładka, najlepiej jakby miała zaoblone krawędzie, żeby nic nam nie kaleczyło skóry. No i teraz czy ona musi być duża? Najlepiej, żeby była dość spora, ciężka. Ta płyta jest akurat mała. Mam jeszcze inne płyty, dużo większe, dużo cięższe, ale na takiej małej też się da wykonać tłoczenia. Trzeba za to zwrócić uwagę na inne kwestie. No i ostatnim chyba elementem jest młotek. Ja używam do wszystkiego młotka drewnianego, najzwyklejszego z marketu budowlanego. Dlaczego taki młotek zamiast profesjonalnych pobijaków? Ponieważ jest mi wygodniej tym. On już po pewnej ilości prac wyrabia mu się tutaj fajne wgłębienie. Dzięki temu to trafienie też jest pewniejsze. Jeśli mamy ten pobijak taki walcowy, to nie wiem, średnio mi się tym pracowało. Nie wiem, kto naprawdę tym pracuje tak realnie, czy to tylko jest na potrzeby filmików i zdjęć. Ponieważ musimy trafić tutaj idealnie.
Bo jak nie trafimy, no to jest duża szansa, że ten pobijak nam zejdzie. Więc raczej to nie jest też zbytnio bezpieczne. Zwłaszcza mi przymykają się aż oczy, jak widzę, jak ktoś wybija dużym wybijakiem otwory i właśnie używa tego pobijaka. Bo jeśli zejdzie nam to z tego dziurkacza i trafi na nadgarstek, no to średnia sprawa. Można się wykluczyć z prac na długi czas. Więc dlatego najzwyklejszy młotek. Tutaj nie będziemy nie wiadomo jak uderzać, delikatnie, więc to nie musi być nie wiadomo co, żeby wykonać właśnie te wybicia. Na dzisiaj to by było już wszystko. W kolejnych materiałach na pewno poruszę takie tematy jak prawidłowe namoczenie skóry, jak wycinać wzory przy pomocy noża, jak właśnie stemplować, z jaką siłą oraz wiele innych tematów. Więc jeśli interesuje Was to zapraszam do śledzenia kanału. No a jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, to zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu i trzymajcie się. Cześć!